Siema, Spox1 z tej strony, kanał Coffee Doctor, wróć! Siema, Bartek z tej strony, witam. Witam, widzieliście live u wielkiego elektronika w sobotę? Pozdrawiam, nie zajrzałem jeszcze. Słuchajcie, ostatni film w tym roku, ale do życzeń przejdziemy na końcu. DeLonghi, tak zwane DeLonghi, słuchajcie. Przysłane od widza, grzebane przez widza. Mam tutaj, słuchajcie, zeznania świadków. Przeczytajmy i bierzemy się. DeLonghi ECAM 23123B, będę patrzył tu. Opis usterki: woda podczas próby parzenia lub płukania kierowana jest do kratki ociekowej, nie do bloku zaparzającego. Dwóch podejrzanych. Nie stało się to z dnia na dzień, lecz to był proces długotrwały. Najpierw udawało się zaparzyć co drugą kawę, później jedną na 5, później było tylko gorzej. Szkoda, że dostałem ekspres od taty, już w tym ostatnim etapie pewnie dałoby się go wyczyścić dobrym odkamieniaczem. Teraz niestety rezultat po odkamienianiu był widoczny przez 2 tygodnie i problem powrócił. Przez te 2 tygodnie po odkamienianiu i wyczyszczeniu podzespołów parzył kawę podczas wszystkich prób. Podjęte działania. Trochę długi ten list, no ale fajnie, że to jest tak opisane, zawsze to mówię, lepiej napisać więcej niż za mało. Podjęte działania. Sprawdzona drożność wszystkich wężyków, pompa sprawna, tłumik ciśnienia sprawny, grzałka sprawna, zawór bezpieczeństwa prawidłowo kieruje wody, zamknięty. Sitko bloku zaparzającego drożne, wyczyszczony, zaworek pod sitkiem niewyjmowany, jedynie wyczyszczony w dostępnych miejscach. Infuzor wypłukany również wewnątrz. Po złożeniu zapomniałem o wyczyszczeniu wewnętrznego zaworka, znajdującego się w górnej jego części pod rurką idącą z boilera. Podejrzewam zakamienienie tej sprężynki wewnątrz, lecz nie dysponuję odpowiednią chemią, aby zregenerować. Nalewanie wrzątku poprzez dyszę spieniającą działa prawidłowo. Prosiłbym o diagnozę i wycenę naprawy, a także nasmarowanie o-ringu w bloku zaparzającym, ponieważ nie dysponowałem smarem silikonowym do spożywki. Dodatkowe mienienie i nasmarowanie uszczelek w infuzorze. Nie robię tego, zaraz wam powiem dlaczego. Bo tylko od jego strony odłączyłem wężyki i założyłem na starych, co wiadomo jak się kończy. Oraz ewentualny przegląd całości pod kątem szczelności i prawidłowej pracy. Z wyrazami szacunku i uznania dla świetnej roboty, jaką państwo robią. Dziękujemy. Matko, jaki opis. Słuchajcie, dobra, mamy przeczytane, także niech nam to zniknie i zapraszam na nową naprawę. Słuchajcie, z jednej strony klient próbował sobie sam ratować ten ekspres, z drugiej strony strasznie dużo tu było pogrzebane. Czy to jest teraz dobrze poskładane, to się zaraz dowiemy, należy zakładać, że tak. Przeskakujemy na widok, no i rozkręcamy gościa. Ja go włączę, pokażę wam ten efekt. Nawet nie podstawiam niczego, bo ja już ten efekt widziałem. Niech on się zagrzeje, słuchajcie. Podejrzanych jest dwóch. Pierwszy podejrzany elektrozawór spustowy. Drugi podejrzany, jak go tylko wydobędę, no mam tu zapakowany nowy infuzor. Zaraz stąd będzie się wydobywać para, bo cała ta woda idzie do tacki. Zaczniemy od elektrozaworu chyba. No jak widzicie, on zakończył płukanie. On oczywiście nie wie, że ta woda idzie do tacki, więc zaraz będzie gotowy do pracy. No ale nie będziemy pić kawy z tacki, nie? Dobra, nagrzał się. Wyłączam. Pamiętajcie, żeby DeLonghi wyłączać z przycisku, bo potem dzwonicie do mnie, że nie możecie wyjąć zaparzacza. No dawaj. Dobra. Przede wszystkim z prądu. Przede wszystkim woda z daleka. Tacka. No cała woda jest w tacce. Tacka na bok. No i jedziemy z gościem. No co, standardowa procedura. Słuchajcie, tu nie ma elektrozaworu, no nawet nie spojrzałem. Czy problem jest w zaworze, czy problem jest w infuzorze? Teraz mamy zagadkę. Tak się zamotałem, że przygotowałem sobie, słuchajcie, elektrozawór do ekspresu, który ma manualne spienianie, no ale okres po świętach nagrywam, różnie bywa. Zaczniemy w takim razie od sprawdzenia zaworu. Nie mam nowego, ale mam sprawny, używany. Oczywiście jeśli się okaże, że to zawór, no to będziemy wymieniać na nowy, ale części mi już przed nowym rokiem nie przyjdą. No to co, już pomijam. Drogi kliencie, to trochę nie tak jest założone. To znaczy to działa, tylko przy zamkniętym zaworze powinien być pionowo do góry. To nie stanowi problemu akurat, bo wystarczy zrobić, słuchajcie, tak.
I działa. No ale zwróciłem na to uwagę. Teraz nie wyjmie. Teraz nie wyjmie. O, dobra. Musimy zdjąć czapę, nie ma innego wyjścia. To mamy zaklejone. To teraz zmiana końcówki. No i kręcimy. Jak ładnie schodzi. Jak z nówki sztuki. No ale klient rozbierał. Przyjrzyjmy się tutaj. No to wygląda wszystko normalnie. No zawsze to wygląda normalnie. Wykręcamy zawór. Wykręcamy zawór i sprawdzamy zawór. Ten jest z tego co pamiętam, bo mam go w rzeczach używanych, sprawnych. To są, słuchajcie, rzeczy do testowania przeze mnie. Ja nie wkładam oczywiście używanych rzeczy, ale w ramach testów, a akurat nie mam nowych. Akurat mi się nowe skończyły. Zresztą nie trzyma się, słuchajcie, w dzisiejszych czasach tych części jakoś tak dużo na magazynach. Bo w normalnym okresie, no teraz jesteśmy w okresie między świętami a Nowym Rokiem, to naprawdę przychodzi z dnia na dzień, więc nie ma takiej potrzeby. Wyciągamy od mikroswitcha zawleczki, wtyczki, końcówki. Wyłaś. I jeszcze jeden śrubeks. No traf. Dobra. No i teraz co? Jeszcze wężyk, zawleczka. Mamy to? Czyżby ta naprawa miała być aż taka prosta? Zobaczymy. To było jakoś tak, nie? Przyłapmy to jednym wkrętem. Dobra, czekajcie, się skupię. O, latają łapy. Zobaczcie. Nawet nie widać. Przesadziłem z kawą, ale chyba już przyzwyczailiście się do tego, że ja z tą kawą przesadzam. Dobra. Tu jest wszystko jedno, to jest mikroswitch, który zwiera, rozwiera. Dwunóżkowy mamy. Musimy tutaj wsadzić teraz tą końcówkę. Do tej końcówki, jak znajdę, słuchajcie, to wsadzamy zawleczkę. Chyba siedzi. Tak mi się wydaje, ale coś tak luźno. Poczekajcie. O, tu mam jakąś inną. Nie, no to samo. To samo. Chyba będzie dobrze. No jeszcze wężyk by się przydało, bo bez tego słabo będzie. Czy on wszedł? Nie wszedł. Należało to zrobić najpierw. Śrubokręcik. Śrubokręcik. Wygrzebujemy uszczelkę. O. Wkładamy. Oczywiście tu klient prosi o pełen przegląd, więc będziemy te uszczelki wszystkie wymieniać, ale na razie sprawdźmy, co powoduje usterkę. Chyba weszło. Jeszcze można trochę tu docisnąć. Fajnie jakby taki na ten tydzień wariacki, taki trochę między świętami a Sylwestrem, jakby to zadziałało. Ja bym się cieszył, słuchajcie, bo chcę jeszcze zrobić na koniec podsumowanie roku. Tak go postawię. Winda jest totalnie do nasmarowania, nie wiem czy to słychać, jak ona ciężko chodzi. Gotowy do wyłączenia, bo nie wiem jak ten zawór się sprawuje. Nie ma wody. Czyli to jednak będzie infuzor. Tak mi się wydaje. Dobra, nie męczymy. Zawór jest zamknięty. No chyba, że jakimś cudem mam drugi zawór uszkodzony, ale raczej w to wątpię, bo to jest zaznaczony jako ten do sprawdzania. Lecimy z infuzorem, słuchajcie. Jeszcze zobaczmy, co jest... Jak wygląda zaparzacz. Co jest z zaparzaczem? Czemu on nie chce wyjść? No to wszystko wygląda dobrze. No tu jakaś woda dochodziła, tylko zbyt daleko nie doszła. Czy o-ring na infuzorze jest cały? Wygląda jak cały. Dobra, słuchajcie. Prawdopodobnie, według mnie, to jest kwestia infuzora. Więc nie będziemy się tu dłużej zastanawiać. Czy ten zawór wykręcę? Wykręcę, włożę oryginalny. No tak, założyłem zawór, teraz będę go ściągał. Bo przecież muszę wykręcić infuzor. Już się nie mogę dzisiaj skupić. Ale to już mamy wężyk podłączony, przewody podłączone, tego ruszać nie musimy. Bo tu przecież mamy dwa wkręty, słuchajcie.
Tu się coś nie dokręciło, panie kliencie. Tu powinny być jeszcze 2 śrubki. Mamy to. Mamy to. No, to, że się z niego leje woda, to zawsze jest zły objaw. Słuchajcie, nie będziemy się tutaj pierniczyć. Mamy nowy przewód, mamy długi wężyk tym razem. Tylko żeby się dostać do wężyka, ponieważ jest w komplecie, to go wymieńmy. Zdejmujemy jeszcze tą osłonę, słuchajcie. Druga strona, jedna śrubka, już nie będę przekręcał. No chodź. No i co? Ściągamy tą osłonkę. Wszystko odkręciłem, to czemu ty nie chcesz zejść? Dobra. I ten wężyk to jest ten wężyk tutaj w środku. Wyciągamy. No i co? Wkładamy nowy infuzor.
ta wylewka to trochę panu opada. Pan nie zgubił tłoczka. A, zgubił pan sprężynkę, panie kliencie. Panie kliencie, tu powinna być sprężynka. Jak mam, to dołożę. Słuchajcie, znalazłem jakąś sprężynkę. To nie jest oryginał, ale się sprawdzi. Tu chodzi tylko o to, żeby wypierało wylewkę. Zaraz zobaczycie, o co chodzi. Tu musi trafić sprężynka i ten grzybek na wierzch. Czyli zaczynamy sobie wsuwać wylewkę. Tu sobie wystawiamy, żeby móc tu włożyć tą sprężynkę. Wkładamy ją jakkolwiek tak naprawdę. Na to zakładamy Grzybsona. Teraz tylko, żeby go tu wcisnąć w ten otwór. Coś mi tu nie wchodzi. Dlaczego ty nie chcesz wejść? O! I patrzcie. Jego trzeba tu wsunąć i już nie wysuwać do góry. I w tym momencie wylewka już sama nie opadnie. Dobra, słuchajcie, już sobie naszykowałem dwie śrubki, których tu nie było, zwane wkrętami. Jeden, drugi. To już w miarę siedzi. Teraz trzeba je przykręcić tą moją trzęsącą się łapą. Jeden siedzi. Drugi siedzi. O, już przechodzi strzał kawowy, bo już się ręce przestają trząść. Tu są takie dwie wsówki, też pamiętajcie o tym, że one muszą tu wejść. Tu jeszcze zalepiamy przewody. Te wsóweczki tutaj nam będą wchodzić w dół, ale to jest na razie nieważne. Jedziemy z tymi dwoma wkrętami. Jeden. To już nam się trzyma. Drugi, tu cable management oczywiście. Ta taśma jest dosyć ważna, bo potem jak wkładacie obudowę, ona zapobiega temu, żebyście nie przecięli obudową taśmy. Pilnujcie tego, bo nawet mi się już zdarzyło raz. Naprawa tej taśmy da się, ale po co? Siedzi. I druga. No, przeszła kawka. Masakra. Nie pijcie 7 kaw naraz rano. Dobra, o tym, żeby nie zapomnieć, nie na zewnętrzny, na wewnętrzny ten z otworem, to jest spust infuzora. No i co, będziemy go odpalać. Wszystko popodłączane, oczywiście tam trzeba założyć jeszcze ten element. Ale myślałem, że ten film będzie krótszy, a już się zrobił długi. Le Original. Wkładamy, tu mamy wszystko. Kurek załóżmy, żeby móc to testować, bo ja bardzo, ale to bardzo, słuchajcie, zakładam, że to działa. Chyba wszystko podłączyłem. Odpalamy. Może nie wybuchnie. Zaświeciło się wszystko. Zaparzacz włożyłem? Nie włożyłem. Zaraz będę się śmiał jak zawsze, że nie włożono zaparzacza. Co to za błąd? A no taki błąd, że nie włożono zaparzacza. Strasznie ciężko on wchodzi, tam jest wszystko do czyszczenia. Teraz pokazuje brak wody i słusznie. No i co? Odpalamy. Jeśli wszystko tu dobrze założyłem, a wygląda na to, że dobrze, to powinniśmy tędy ujrzeć wodę. Jeśli nie, to nie wiem, o co chodzi. Ja w tym czasie sobie tu trochę ogarnę. Jeszcze nie sprawdziłem czujnika NTC, ale zaraz to zrobię. Macie odpowiedź. Klient czyścił sobie infuzor. Patrzę jeszcze, czy ta woda nigdzie nie leci. Tu nawet nie kapnęło, więc jest ok. No wylewka jeszcze do czyszczenia oczywiście. No ale działa. Znalazła się, słuchajcie, zaginiona zawleczka. No działa i będzie działać. I takie właśnie wiecie, tak jak mówię, nie wymieniam infuzorów, nie naprawiam infuzorów. To nie jest bardzo droga część. Więcej jest roboty przy naprawie tego infuzora, słuchajcie, niż przy jego wymianie. Zróbmy komisyjnie jeszcze kawę, słuchajcie. I kończymy tą naprawę roztrzęsionego człowieka kawą. Właśnie, a propos, kawa. Filiżanka jakakolwiek może być taka. Zróbmy ją i mamy naprawione. Na maksa. Myślę, że to działa.
dzieje? Nic tu nie widzę, żeby się lało. Oczywiście ekspres przejdzie pełne testy. No i kawa się parzy, jak widzicie. Króciutkie espresso. Mamy to, słuchajcie. Wszystko działa. Wszystko tutaj jest jeszcze do sprawdzenia, do wyczyszczenia wylewka. W fusach. Czego bzyczyć? W fusach sucho. Nie wiem, na ile to widzicie. Nie ma wody, jest tylko... Próbuję do światła się ustawić. O, widzicie, nie ma wody, są tylko fusy. Wszystko jest ok. Problem? Infuzor. Plus parę śrubek trzeba było dołożyć. Teraz słuchajcie, naprawa zrobiona, to przejdźmy do podsumowania tego roku. Słuchajcie, gorące podziękowania dla wszystkich was, bo to dzięki temu ten kanał się naprawdę fajnie rozwinął. Nie spodziewałem się, że się tak rozwinie, także dzięki za ten cały rok. Garść statystyk. Dziękuję każdemu, wszystkim i każdemu z osobna. Garść statystyk na ten moment, przed chwileczką to sprawdzałem. Mamy dzisiaj 28 grudnia. U mnie, u was jest, prosto licząc, 30. Dzień przed Sylwestrem. Mam na ten moment 11 693 subskrypcje. Nie spodziewałem się aż takiego wyniku. Przyznam wam szczerze, że gdzieś w okolicach marca spodziewałem się 10 000. Poszło jak poszło. Jestem zadowolony z tego wyniku. Bardzo dziękuję. Kolejna statystyka to są wyświetlenia całościowo. Pamiętajcie, pierwszy film na kanale był chyba 18 marca 2023 albo 19, nie pamiętam. Siema, witam w kolejnym filmie. Kanał Coffee Doctor, ja jestem Bartek, witam was serdecznie. DeLonghi Dynamica. Popularny ekspres i popularne w nim są usterki. Nie powiem, że to zły ekspres, natomiast ma parę bolączek, ale właściwie każdy ekspres ma parę bolączek. Ja w stroju troszkę brudnym, ale wybaczcie, wszystkie ubrania już mam w kawie, więc dzisiaj na roboczo. Zapraszam do drugiego filmu. Walczymy z DeLonghi Dynamicą, tak jak już wspomniałem, więc rozpoczynamy kolejną naprawę. Na ten moment mamy 1 245 000 wyświetleń. Fajnie brzmi, fajnie, dziękuję. Ciekawa też dla mnie statystyka, bardzo ciekawa, już się tu wyświetla. Gdzie ona się schowała? Pod spodem. 10,6% kobiet to moi widzowie. Miło mi, drogie panie. I'm sexy and I know it. Mam parę takich komentarzy, gdzie panie pisały, że zostały bohaterkami w swoim domu i tak trzymać. To nie jest tak, że naprawa ekspresu jest zarezerwowana dla facetów. Można. Te panie są na to dowodem. Bardzo mi miło. I mam tu jeszcze ważną statystykę dla mnie z kolei. Dla mnie, bo spójrzcie. 68,2% was nie subskrybuje kanału. Sub to jest dla nas taka nagroda. Jeśli film wam się podobał, jeśli czymś wam pomogłem, dajcie suba. Dla nas to jest budowanie zasięgów dla youtuberów. Jak to dziwnie brzmi, nigdy się tak nie nazywałem. Przez to YouTube nam zwiększa zasięgi. Rosną nam ilości wyświetleń. Do większej ilości osób ten film dociera. A zobaczcie, 30% z was tylko subuje. Jakbyśmy pomnożyli razy 3 te suby, byłoby 30 parę tysięcy. Tyle. Gaszę te statystyki, słuchajcie. Bardzo dziękuję jeszcze raz. No i co, moi mili? Coś mi się tu świeci na ekranie. Wesołej zabawy, szampańskiej zabawy sylwestrowej wam życzę, bo to już jutro. Bawcie się dobrze i grzecznie. Wszystkiego dobrego w nowym roku, oby był nie gorszy niż poprzedni. Wszystkiego dobrego jeszcze raz wam życzę. Mówił do was Bartek z najlepszymi życzeniami. Kanał Coffee Doctor. Trzymajcie się, cześć!